Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj film znowu z serii Wademekum Psychologa Transportu. W tej serii czasami mówię o rzeczach, które są trudne w naszej pracy, jak możliwa agresja, jak przekazanie komuś informacji o orzeczeniu negatywnym. Natomiast do tej pory nie poruszyłam jeszcze jednej kwestii. Jak już Wam wspominałam ostatnio, prowadzenie pracowni psychologicznej jest działalnością regulowaną. Nie każdy może takową prowadzić, podobnie jak nie każdy psycholog może wykonywać badania z psychologii transportu. Narzekam Wam też co jakiś czas, że mało szkoleń w naszej branży i tak dalej, ale to nie znaczy absolutnie, że nasza praca czy prowadzona przez nas pracownia nie podlegają kontroli czy weryfikacji. Dziś właśnie krótko o tym, jak taka kontrola może wyglądać. Zapraszam. Kwestię nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych reguluje nam ustawa o kierujących pojazdami i jest artykuł 88. Jednostką odpowiedzialną za nadzór jest marszałek województwa. W ramach sprawowanego nadzoru marszałek województwa rozpatruje skargi, przeprowadza kontrolę, w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza termin ich usunięcia, wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu i wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu psychologa z ewidencji uprawnionych psychologów. Jaki jest zakres kontroli? W ramach sprawowanego nadzoru marszałek województwa przeprowadza kontrolę w zakresie trybu, zakresu i sposobu przeprowadzenia badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 90 rozporządzenia w sprawie badań psychologicznych. W zakresie psychologii transportu ustęp 1, punkt 1. Prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w artykule 87, czyli wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, ustęp 2, ustęp 3, punkt 4, litera C i D. Tryb, zakres i sposób prowadzenia badań psychologicznych określa nasze rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych. Tu znajdziemy informacje o tym, jak ma wyglądać rejestr, jakie dane ma zawierać, jaki jest obowiązkowy zakres badania, jakie są obowiązujące nas wzory dokumentów. Czyli podczas kontroli kontroler sprawdzi warunki lokalowe. Są ściśle określone rozporządzeniem, tak wiadomo ile pomieszczeń, jaki metraż. Sposób prowadzonej dokumentacji, jaki sposób jej przechowywania, czyli na przykład zbiorcze rejestry, czy zawierają wszelkie wymagane dane i są odpowiednio wypełniane. Czy na przykład w medycynie pracy są wszędzie skierowania. Weryfikuje narzędzia diagnostyczne, testy, aparaty, zależnie czym badacie. Kwestia tego, czy są to autoryzowane narzędzia, czy badają to, co mają badać. U mnie ostatnio wyglądało to tak, że pani kontroler po sprawdzeniu takiej, powiedziałabym, formalnej części, czyli właśnie warunków lokalowych, zbiorczych rejestrów narzędzi, przeszła do kontroli takiej bardziej merytorycznej, czyli wytypowała sobie 5 kart z psychologii transportu, 5 kart z medycyny pracy z ostatnich 3 lat i weryfikowała je pod kątem nawet czytelności, ale przede wszystkim zakresu badania, czyli czy są zgodne z tym, co w rozporządzeniu, czy zastosowano dodatkowe metody, bo jednak badania w zależności od celu mają się różnić. Mamy w rozporządzeniu, że uprawniony psycholog stosuje w badaniach procedury diagnostyczne zróżnicowane ze względu na rodzaj i cel badania. Czy karta jest właściwie wypełniona pod względem treści orzeczenia, uzasadnienia, wniosków, podpisów, jaki jest poziom merytoryczny, czy są jakieś uchybienia formalne, na przykład czy na orzeczeniu, czy wykreślacie w pouczeniu punkt 2. Zwracała szczególną uwagę na wywiad, że to jest ważna metoda i szczególnie w badaniach związanych z odzyskiwaniem uprawnień powinien być to bardzo szczegółowy wywiad, bardziej szczegółowy niż przesiewowy. Po kontroli dostaje się protokoły stosowne plus wpis do książki kontroli. Jeśli stwierdzono jakieś nieprawidłowości, no to jest czas, żeby je usunąć. Generalnie nasze badanie musi spełniać to, co mamy w rozporządzeniu, zarówno pod względem formalnym, czyli gdzie badamy, jak przechowujemy dokumentację, czy stosujemy właściwe wzory dokumentów, jakimi metodami, przypominam, że mają to być testy i urządzenia diagnostyczne spełniające warunki
standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności. No i oczywiście w miarę możliwości posiadające udowodnioną trafność diagnostyczną w badaniach psychologicznych właśnie kierowców, ale i merytorycznym, czyli bardziej naszą orzeczniczą pracę. Czy stosujemy zróżnicowane testy, jak przeprowadzamy badanie, na co kładziemy nacisk, jakie potrafimy wyciągnąć wnioski itd. Wiadomo, że kontroler występuje tu jako urzędnik, ale są to osoby niejednokrotnie z bogatym doświadczeniem i dużą wiedzą, więc wykorzystajcie fakt, że są i pytajcie o wszystko, co budzi Wasze wątpliwości. To też pokazuje, że odpowiedzialnie i z dbałością podchodzicie do swojej pracy. U mnie kontrola trwała jakieś 3 godziny i była przede wszystkim cenną możliwością skonfrontowania pewnych rzeczy, przedyskutowania i omówienia wątpliwości. Wiadomo, że kontrola zawsze będzie nieco stresująca, ale jeśli wykonuje się swoją pracę z dbałością, odpowiedzialnie i rzetelnie, to nie ma powodów do zmartwień, a ewentualne znalezione drobiazgi pozwolą nam tylko nie spoczywać na laurach i ciągle dbać o swój warsztat pracy. Tyle na dziś ode mnie. Jak coś, to zachęcam Was do kontaktu, jeżeli będziecie chcieli więcej szczegółów. Do usłyszenia, do zobaczenia.